Siema moi drodzy! Chłopaki, ja prosto ze szkoły wpadam. Ktoś tu musiał być i włączyć nagrywanie. Przede mną. A więc siemaneczko moi drodzy, z tej strony Patryk Szczepanik, tak jak zawsze. I witam was po raz setny z milionowy, nie wiem który to jest odcinek. Ej, ile mam odcinków na kanale? Będzie już tak z 400 myślę, 300 na pewno. Wow, tyle ze mną wytrzymaliście. Congratulations. Dokładnie tak moi drodzy, dzisiaj będą przypałowe historie szkolne. I możecie się troszkę zastanawiać, skąd ty masz szkolne historie? Jedyne w sumie czego się obawiam, to nie wiem co będzie w komentarzach pod tym odcinkiem, skoro nikt nie chodzi teraz do szkoły, ale będziemy się tym przejmować potem, nie? Wydaje mi się, że to jest czas zacząć odcinek. Bzdry. Pierwsza historia. Otóż była sobie w przedszkolu i był tam też taki Kuba, nie? Kuby z natury są wredne, tak tylko mówię. Ja miałem raz takiego kolegę Kubę. Pamiętam, że on miał taki dziwny nawyk jako dzieciak, że wbijał się w ludzi tak z głowy. We mnie, nie w ludzi, we mnie. I ten Kuba, on mnie czymś mega wkurzał. O! A! Widzicie? I on też wkurzał Kuba, no że to jest ten sam Kuba. I postanowiła go pobić. Nie, to u mnie już tak nie było, to ja nie byłem wkurzony. Ja Się go bałem. XD. To było tuż za biurkiem pani, a ona się nie kapła. Ściemka? Bo troszkę nie rozumiem. Widzicie ten obraz w głowie teraz, nie? Jest nauczycielka, przed biurkiem jest dwóch dzieciaków, co się bije i rozumiem, że ona po prostu siedzi. Uśmiech, nie mogę, że... Ty słyszała? Nie. Ty tego nie widzisz? Czy nie rozumiem? Najlepsze było to, że parę miesięcy później ten Kuba poszedł do jakiejś katolickiej szkoły. Dalej zastanawiam się, czy się do tego przyczyniłam. Tak! Myślę, że tak. Że bicie człowieka może popchnąć go do takiej decyzji, wiesz? Dobrze, na mnie pora. Już więcej tu się nie wypowiem. Dalej. Kiedyś jak wyjmowałem coś z mojego plecaka, to jakiś typ rzucił mocno w mój brzuch butelką. Przypadkowo. Pamiętam jak się dusiłam. XD. To były czasy. Co tak reaguje na takie coś? Nie rozumiem. Przepraszam Ola, ale czemu mi się wydaje, że ty to pozytywnie wspominasz? Nie wiem, opis sytuacji brzmi dla mnie, jakby to nie było coś fajnego do przeżycia, a ty wyglądasz, jakbyś chciała wrócić tymi wspomnieniami tam. Ale to jest Ola, to jest Oli sprawa. My się nie wtryniamy, my nie oceniamy. Piszcie w komentarzach, że to jest dość dziwne, okej? Cześć. Aha, mikrofon bym sobie jeszcze wziął może. Moja przypałowa historia ze szkoły. Koleżanka związała mnie i ją, a potem na matmie... Czekaj, a związała mnie i ją. Czym? Lina, taśma? Jak jesteście związane mocno? No jakiś szczegół, I need details, ja nie mogę tak po prostu... Dobra, są związane liną w szkole. Chillera totalna. Potem na matmie pani powiedziała, że mamy iść do naszej wychowawczyni i wyszłyśmy za drzwi, próbując to rozerwać. Bo to była taśma. Wyrzućcie to wspomnienie liny i związanych dwóch dziewczyn, to była po prostu taśma klejąca. Super. I wyszła dyrektorka i się nas spytała, co my robimy przed klasą, a my odpowiedziałyśmy, uwaga, cytuję, myślnik, nic. My tylko ten, do wychowawczyni idziemy, no. XD. Jeszcze na końcu to błagam, przeczytaj to na ciku, proszę. Pozwól mi się skompromitować na YouTubie. Dobrze, prośba spełniona, komentarz przeczytany. Teraz wszyscy wiedzą, że Wiki 8564 wiązuje się ze swoją koleżanką taśmą klejącą i robi wiochę na całą szkołę. Fajnie, lubię tak pomagać ludziom właśnie. Marzenia jakieś spełniać. Fajna ta półka. Na zakończenie trzeciej gimnazjum nauczyciele wpadli na pomysł, żeby zrobić konkurs na najgłupsze pomysły uczniów. Nie wiem czemu, ale momentalnie chciałbym wziąć udział w czymś takim. Myślę, że kilka talentów bym sobie odnalazł, gdzie miałbym szansę na jakieś podium, czy coś w tym stylu, nie wiem jak to nazwać, ale rozumiemy. Pamiętam, że jeden chłopak zdobył miejsce za najniższą frekwencję w szkole. Pojawił się tam tylko parę razy. I zgadnij co? Nie mam zero pojęcia w ogóle co. Mów. Nawet nie dowiedział się, że coś wygrał, bo go nie było. Widać, że zasługiwał na to miejsce. Ej, ale w ogóle fajna szkoła. Podoba mi się takie nowoczesne, młodzieńcze podejście do... Nie wiem jak to nazwać, ale podoba mi się taki pomysł. I chyba wiem dlaczego, bo właśnie, że coś bym wygrał, mi się to podoba. Ale okej. Pozdro, dzięki za historię. Więc chodzę w szkole na takie zajęcia fotograficzne. Robiliśmy sobie na dworze zdjęcia, a potem pokazywaliśmy je panu od geografii. On prowadził te zajęcia. I na końcu zajęć powiedział, żebyśmy wysłali te zdjęcia do niego? Wow, to będzie dobre. A ja jestem tak głupia, że usłyszała, że mamy wysłać mu swoje zdjęcia, na których wyszliśmy najlepiej.
wysłała mu moje zdjęcie. A on... What? Do teraz wstydzę się chodzić na jego zajęcia dodatkowe, ale lepsze jest to, że on w dodatku mnie uczy. Okej, Ola, pozwól, że wcielę się w twoją rolę i to, jakie wysłałaś mu zdjęcie. Wyobraź sobie, że dajesz takie zadanie jako nauczyciel. Wchodzisz wieczorkiem elegancko na maila, widzisz na samej górze skromny mail od oli229@gmail.com. Otwierasz, żeby zobaczyć, jaki ma talent artystyczny do robienia zdjęć, a tam... Rodzice na pewno są dumni z córeczki i w sumie i tak się cieszę z reakcji tego nauczyciela, bo mógł różne rzeczy ci Wysłać z powrotem. Więc złego, nie skończyło się tak źle jak mogło. Natomiast i tak ci, Ola, dziękuję za historię. Póki co, to jest dzisiaj dla mnie number one historia. Lubię być zaskakiwany na tych seriach i to jest jeden z tych momentów, w których jestem zaskoczony. Nie mówię, że głupotą, ale chodzi mi o głupotę. Ale Ola ma dystans. Ona wie, że ja sobie żartuję. Chyba, no, tak mi się wydaje. Nie gadałem z nią. W tamtym roku w 6. klasie mieliśmy oglądać film. Telewizor mieliśmy z tyłu klasy. Nauczyciel siedział tam nad tym telewizorem i próbował włączyć film, a wszyscy sobie gadali i chodzili po klasie. Na razie jest chill, normalna klasa. Ale coś czuję, że na tym chyba nie koniec historii. Ja miałem ławkę z moją best friend forever na samym końcu klasy, czyli koło telewizora. Ja jestem z moją przyjaciółką taka mądra. Tutaj plot twist, raczej są beriki, ale ja nie wyzywam widzów. Bo przeczytałem ostatnio taki komentarz, że hej, czy wam też się wydaje, że Patryk ostatnio bardziej zaczął wyzywać widzów niż im pomagać? Nie. Ale ta Ola jest głupia. Nie, w życiu bym tak... Wiecie, jak zobaczę nagle pod jednym odcinkiem połowę komentarzy i łapek w dół, ej, kurde, ale trochę jednak za mocno ciśniesz, to wtedy zwolnię, ale wydaje mi się, że czuję, na ile sobie mogę pozwolić i że wiecie, że to jest kanał taki humorystyczny, nie? W każdym razie, nie wiem, jak już tak gadał, to jakby było coś nie tak i bym przesadzał kiedyś, to po prostu powiedzcie, ale ja tutaj odgrywam rolę tylko i wyłącznie i cisnę sobie bekę, ale o to w tym w sumie chodzi. Więc przepraszam, jeśli kogoś uraziłem. O, debilki, dobra, przepraszam. A ja z moją przyjaciółką jesteśmy takie mądre, że zaczęłyśmy sprawdzać, kto najwyżej zamachnie się nogą. Nie powiem tym razem. Ja jak wymach wzięłam i kopnęłam ławkę, na której telewizor stał. Wydupcyłaś telewizor nogą, tak? Telewizor spadł. Pilot się roztrzaskał. Rodzice wezwani do szkoły. Pozdro. Okej. Nie chcę mówić, a nie mówiłem, ale mówiłem to przed chwilą, nie? Że to będzie plot twist, że wcale nie będą mądre. Nauczka z tego na pewno jest taka, że to chyba nie jest wasz najlepszy talent, wiesz? Chyba możecie zrezygnować z tego wymachiwania nogą i zająć się po prostu czymś innym, co nie będzie was kosztowało siary przy rodzicach i w ogóle, nie? Siedziałem z koleżanką na ławce i oglądałyśmy na telefonie szkołę. W ogóle jaka incepcja. Jesteś w szkole i oglądasz szkołę. Jesteś w poczekalni na pogotowiu i oglądasz 112. A gdzie się ogląda trudne sprawy? W domu chyba, jak masz trudne sprawy. Nie wiem, dobra. No i jak obejrzałyśmy, to ja do mojej koleżanki mówię: ale ten WF-ista jest przystojny! Tak powiedziała. W sensie ten z serialu. A akurat wtedy przechodził taki brzydki, stary pan od WF-u i się tak na mnie spojrzał i od tamtego czasu się na mnie patrzy jakoś dziwnie. XD. Ty no, misia, wydaje mi się, że trzeba to jakoś, wiesz, naprostować z tym typkiem, no bo tutaj troszkę mu wysłałaś chybione znaki, wiesz? I no wiesz, każdy mężczyzna ma swoje potrzeby. Co? Ale to tak nie wolno. Nie, kurna, ja dzwonię na policję. Kiedyś czekałem na autobus z przyjaciółmi i chciałem wypluć gumę. Mam przeczucie, że to będzie bardzo ciekawa historia. Wyplułam ją i ona wylądowała na włosach od jednej pani. XD. Przepraszałam ją i wyciągnęłam gumę z jej włosów, a przyjaciele się ze mnie śmiali. XD. A ta pani cały czas mówiła, jakie to obrzydliwe. Będę na odcinku, proszę. Ja jednej rzeczy nie rozumiem. Czemu wy chcecie być na odcinku, jak to jest takie nie za fajne? Coś, co wiedzieć na wasz temat by się chciało. Dodatkowo nie kumam, kiedy macie swoje imię i nazwisko no, wiesz gdzie. Tak, będziesz na odcinku, a zobaczymy, jak to się odbije na twoim fejmie w szkole. No a z tej historii morał taki, żeby nie pluć gumą na ludzi. Zawsze coś się u mnie znajdzie wartościowego. Kiedyś tak jak miałem jakieś 10 lat, czyli jakieś 2 tygodnie temu, była era na Pokemony. Siedzę sobie wtedy z kolegami w klasie i się wygłupiamy, udając, że jesteśmy Pokemonami i robimy jakieś ataki. Okej, póki co... No ja, geniusz, stwierdziłem, że rozśmieszę ich trochę. O nie, please don't do this, co ty chcesz zrobić? Wypiąłem się w stronę drzwi i mówię: ja mogę się... Nie zrobię tego. Pomyślałem przez chwilę, czy do tej historii się wypiąć, ale nie zrobię. Ja pierdzę elektrowstrząs.
Drogie moje dzieci, oglądające to 15 lat później, jakby nie osądzajcie. Człowiek goni za pieniądzem całe życie, prawda? Żadna praca, niechaj... Tata chciał dobrze dla was, tak? A koledzy zaczynają się śmiać i myślę, że mi się udało. Odwracam się, a tam w drzwiach pani od biologii. Najbardziej surowa nauczycielka. Ona tylko... Najbardziej z tego wszystkiego podoba mi się reakcja pani. Bo pani od biologii po prostu powiedziała... Halo. I wyszła. I wydaje mi się, że bardziej tutaj upokorzyć cię nie można było niż tą właśnie reakcją pani. O fiu bziu, ja chyba muszę odpocząć chwilę. Ja też robię tutaj takie zawody, słuchajcie, jak w tamtej jednej szkole. I dzisiaj nagrodę za najlepszy, a raczej najbardziej wartościowy komentarz chyba wygra pan Pokemania. Bardzo ci dziękuję za ten komentarz. Pozdrawiam cię serdecznie. Gdy byłam w 4. klasie podstawówki na dyskotece szkolnej, gdy tańczyłam z chłopakiem, który mi się podobał, spadły mi spodenki. Norma? Ojej, to chyba ci się troszkę za bardzo spodobał. Niezręcznie trochę. Okej, słuchajcie, dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że nie jest to ostatni odcinek przypałowych historii szkolnych, bo bardzo je lubię i byłoby szkoda, żeby już tego nie było, więc jeśli macie jeszcze jakąś historię, która nigdy nie była jeszcze na odcinku, to piszcie ją poniżej w komentarzu. Za każdy komentarz oczywiście jestem bardzo wdzięczny. Dzięki wszystkim, którzy podesłali, którzy byli na odcinku, tym, którzy nie byli na odcinku, również bardzo dziękuję. Namaste. I jeszcze ważna informacja, jest ostatni tydzień teraz maja i przed nami, moi drodzy, ostatnie losowanie darmowych rzeczy z mojego sklepu. W tym tygodniu na waszą prośbę będę rozdawał koszulki. 5 takich koszuleczek z napisem bycie miłym kosztuje 0 zł. Tutaj macie też zdjęcie takiej koszulki. Po prostu rozdam widzom, którzy złożyli jakiekolwiek zamówienie w maju. Każdy zakup z maja będzie brał udział w tym ostatnim losowaniu i 5 z was wylosuje na moim Instagramie już w tę niedzielę. Także gorąco zapraszam, słuchajcie, kupcie cokolwiek, może to być zwykła wlepka i ja na waszych oczach wylosuję 5 zwycięzców. Do tego dołożę też plakaty, dołożę też opaski, także dostaniecie cały zestaw, słuchajcie. Oczywiście link jest w opisie, są też takie plecaczki. Są też takie czapeczki i oczywiście są też takie koszuleczki. Słuchajcie, zmniejszyliśmy trochę nadruk tego, bo wcześniej były takie wielkie, a te mi się wydają takie po prostu bardziej stylowe i bardziej mi się podobają. Mamy też teraz, słuchajcie, nowy materiał, własne metki. Czajcie. Naprawdę, teraz się już chciałem wam pochwalić, bo jest naprawdę super. Sklep się mega rozwija, mam coraz lepszych dostawców, coraz lepszy materiał i wow, teraz jestem naprawdę mega dumny z tego sklepu. Dobra, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia za 3 dni z kolejnym filmem. Całusy dla was, dla waszej rodziny i dla wszystkich, których w życiu poznaliście. Bye!